Witam serdecznie w trzecim odcinku serii Tetowe Opowieści. Przed nami ostatnia brakująca część zachodniej trasy, czyli nitka od Legnicy do Kalisza. Końcowy fragment Kalisz-Łódź tutaj pomijamy, bo przejechaliśmy go już wcześniej kilkukrotnie i był pokazywany na filmach. W tajemnicy mogę Wam powiedzieć, że przed chwilą zaliczyliśmy i nagraliśmy także całą pętlę północną oraz południową, więc materiału na Tetowe Opowieści jest całkiem sporo, ale żeby nie katować Was samym offroadem, następne w kolejce będzie bardzo ciekawe LPG z dużym rozdaniem kolejnych fantów lub jeśli to z jakiegoś powodu nie wypali, to wrzucę coś dłuższego z asfaltu. Do Złotoryi na nocleg dojechaliśmy bardzo późno i w deszczu, ale za to wcześnie rano na starcie dalej padało. Śniadanie Szymon wyszperał, że możemy zaliczyć niebawem po drodze do Legnicy, także startujemy. Zapraszam serdecznie na ostatni dzień pętli zachodniej. Na razie to będzie zimno. Właśnie chciałem powiedzieć, jak jest mega gorąco. Plus taki, że sobie tak pada umiarkowanie, nie? Za szybko troszkę jedziesz. Dlaczego? Za zimno mi jest, wiesz? Ty, a powiedz mi, co to wam kierowało, jak jedziemy na trasę, że jest 50-50 na burzę na cały wyjazd, a ty nie bierzesz w ogóle nic ze sobą? Co to wam kierowało? Temperatura. Temperatura, no to trzeba było podpinki nie brać, ale tą folijkę Rebelhorna na przykład, co ci dałem, czy jakąś inną, to miejsca nie zajmuje nic, abyś kapiszona założył, by ci było gorąco teraz. To jest tylko półśrodek gówniany tak naprawdę, no bo... No nie jest gówniany, bo ja mogę teraz jechać 100 na godzinę, tak, a ty przy 50 już mówisz, że zamarzasz, no to nie jest w takim razie gówniany. No teraz się rozpadało jakby bardziej. Dobrze, 5 km czymś do śniadania. No dobrze. Za moment jesteśmy. To są te stoliki tutaj? Tak. No to pięknie, wydarna. Masz gniazdo. Ta, wróbelki tu od śmietnika dotąd. Jesteś? Jestem, tak? O, już zrywa cały czas. A, i tu masz gniazdo otwarte w ogóle do ładowania. To wiesz co teraz? Otwórz te gumki wszystkie na bazie. Tu masz gumki od słuchawek i tu masz gumki od ładowań, od innych tych. Masz dwie gumki na przestrzał. Pojedź teraz na wietrze, to może coś wydmucha, może coś. Czy psikamy sobie raz, dwa łańcuchy jeszcze tu? Dobra? O, doszło. Dobra. No zaraz i tak w taką wodę wjadę, że... Ja mam odpalony ten Cały czas interkom. włączony, licząc na to, że jak się sam interkom trochę nagrzeje, to też odparuje. Aha, czyli próbujemy cały czas, żeby się łączył i żeby zaczął sam działać z Tak. siebie. No dobra. Jak nie będzie padać, to na SC trochę tutaj podwieje ten interkomik. No i zaraz padamy na tetę. Baza jest na tecie zaraz, tak? I baza jest po prawej stronie, tak. Zobacz, jak ktoś tu wałem zasypał ogromnym. Widzisz? Jak ktoś to zebrał koparą. To co, jedni zasypują maszynami, drudzy odgradzają maszynami. No i dobra, i to możemy w trójkąt objechać całe. No zobacz, tu jest kawał ulic. Wiesz, ile tu jest ulic? O! A ci co robią? ASG? A może kulki sobie ładują? Tu samochodem dojechali, zobacz. No nie wiem, co tu robią. Siemano! Latają po lesie, kraczą jak sowy. Cześć. No bawią się w jakieś tam zabawy. Kawał jednostki. Bardzo dziwne są te budynki, bo te budynki wcale nie wyglądają jak koszary. Ale ci powiem, mega baza. Tu pod pajęczynkę ładnie damy. To już jest ekstremalnie zrujnowane, ekstremalnie. A tu balustradki były ładne, piękne, No zobacz. ja. No to dawaj, siup. Przepraszam panią bardzo, a często tutaj motocyklami jeżdżą ludzie? Są takie panowie,
i tędy tutaj jeżdżą. No? I potem jak transformatory jeżdżą. Raz w tygodniu zawsze mi się zdaje, sobotę, niedziela. Czyli tak raz kiedyś, raz na tydzień, tak? Przejeżdża ktoś? Tak. Aha. Takich panowie jeżdżą 4-5 samochodów, takich motorów. Aha, w takich grupkach większych najczęściej? Tak. Aha. No dobra, fajnie. To tylko chciałem zapytać. Miłego dnia pani życzę. Nie, tak z ciekawości tylko pytam. Some cats be faking the move. In other words, breaking the rules. Stop that. Patrz jak się chowa. No. Ale glina! To jest glina właśnie, bo cały motocykl Zobacz. tańcuje. Właśnie. Weź? Tak. Odpocznij, czekaj, już idę. No bioderkiem przydzwoniłem mocno. Tu jest proszę ciebie źle. Ja tu se na razie... Nie, to strasznie jest nawet na butach. Tu przód zaczął jechać bokiem. A zobacz, że chłopaki byli stąd. Nawrotkę zrobili? No zobacz. Torba będzie do przytrytytkowania. No dawaj, łap go tam za. Musisz z Tam tej go strony podnieś? być, oczywiście. No. 3, 4. Kurde, ale ją się super. To ci zazdroszczę jak cholera tego. Czekaj, No masz ten kurna hamulec pieprzony. no trzeba odgiąć to, nie? Trzeba to poodginać. Złoto. Złoto. O, piernik świerkowy. Co tam? Ścięło śrubę całą mocującą w ten gmol pod spodem do główki ramy. Nie ma śruby w ogóle. Dobra, odpal ją, podprowadź tam. To nie trzeba wiele, zobacz tu, patrz. Tu się ciężko chodzi tak. Patrz. No. Widzisz to? Dobra, bierzemy się za naprawę. Tu się nie zakopiesz, ale możesz się obrócić tyłem, jak dasz troszkę za dużo gazu. Strasznie zdradliwy temat. U mnie tańcuje wszystko. Ale to jest niefajne. No kurna, jadę po gładkim zupełnie, a kierownica przednia lata po prostu w dowolną stronę. Nawet ruszyć ciężko. Tam ma kłopoty z ruszeniem. Nie, bo przód już półżył cały czas. A tu je zepnę ze sobą. Co ty chcesz, krytyczkę? Tak. Musi go. Przydałoby się po jakichś wodach jeszcze powiedzieć, żeby to gówno wypłukać teraz. Też nie są bezpieczne historie. Pierwszy wyraz. O, tu fajna, zobacz, jaka fajnie. Tam gładko z prawej, a ja ciekiem tu. Lodowisko! Jaka twoja dziewczyna jest w kroku? Rudawa. Tu jest, wiesz co, tu jest zdradliwe, bo tu jest w trawie. Słupek? Geodezyjny czy to? Zobacz, co tu leży, tego nie widać. Pełno takich tu jest. Tu też jest, taka, że trzaśnie w koło. I ona jest tak po skosie. O, kurna, ślimak po mnie idzie. No za mało znowu zrobiłeś, A, nie? Nie zdążył Zbyt wskoczyć. zachowawczo i byś kurna został. Na A. szczęście było gówno niziutkie. Ale zobacz, jakie fajne miejsce. Bo tu jest ten tak, gdzie jedziemy? Cały czas jedziemy po tecie jak w mordę strzelił, od rana do nocy. Siema. Oj, się ucieszył. Żmigru
już mi coś mi mówi, w Żmigrodzie już byliśmy. Byliśmy jak 100%. No już niech przejedziemy, wjedziemy tu. Ale spanikowana dobrze tu była. I całą drogę ona tutaj tak się topi, tak? No. No fajnie, no nie wiem, lubię jakoś kurde przez tę wodę jeździć, no. Nie, no tak, tak. Gdzie ona tu, co to był, Civic? To ona tu z duszą na ramieniu już jechała. No zaczynało przez maskę przelewać. No to gdzie ta myszka tutaj? Uważaj, tam jest dobrze, nosem można wpaść. Te kałuże, żeby zrobił fajgatry. O pierniku jeden. Co tam? Teraz to mnie błotem całe, ochlapałeś całego. Ale frajda, ja to jak w lunaparku normalnie. Spokojnie, nie pochlapiemy. Powolutku. O, ale mnie bokiem postawiło w tej wodzie. I tu pustynia znowu. Patrz, ja nie muszę w ogóle, zobacz, się zatrzymywać. Przejeżdżam przez wodę, rozumiesz, wycieram sobie mordę i zamykam i lecimy dalej. Tylko mnie utwierdza to wszystko w przekonaniu, że najlepiej po deszczu te tety jeździć. Jeden z najfajniejszych fragmentów ten był. Tej wody sporawo jest. Tu niestety mogą być jakieś kamienie czy coś w tych kałużach Aha, czasem. aha. A co jeszcze w takiej kałuży może być? A patyk może też być? Czasem chcesz się pożalić, ale nie masz kogo. O piernik! Wysadziłem. Głęboko jak cholera. No to już patrzymy. No Szymuś, szybko wjechałeś po prostu. No szybko wjechałem, bo mam wodę wszędzie, włącznie w majtach. Przestraszyłem się, bo kurna zalał już niedobrze górą ochrusnęło. No bo i się mówię, o, przeląkłeś, że kurna, woda leci, no. Polóweczką gościu jedzie. Zobacz jaką wymytą, czerwoniutka, wypolerowana. Oj, 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 jakie to dobre jest, co on robi. Co on robi tutaj? Patrz, tetowicze chyba, Himalajan. Co oni z salonu wyjechali dopiero? Tak to nie rób, suchej szyby. Jest ok? Ach. Cześć! Elegans. A bo Wypolerowane. zobacz jaka to jest perła piękna. Tam jest diament Aha. w środku. Tu nie możemy w palnik dawać. Żeby mnie nie zrobił kurna makijażu. Rowerek uważaj, blisko tu z prawej. Gęste, Piotruś, jak kisiel taki. Jaki? To nie taki gęsty nawet w biegu. Wyszło, że dosyć rzadkie ci to. Tu to jest miazga fajna. Zobacz jak długo. No to może odbijemy, tak. No zobacz, K2 zakłady. A co to się... Łupie ją. A coś się- Gościu z tyłu robi pompki w galancie. Dobra, odzumuję tą. Zobaczymy, gdzie jesteśmy. Pod Kalisz wjeżdżamy, panie kolego. No to my wjeżdżamy do Kalisza na obiadek, tak? A dwa, że już nam się kończy teta nasza.
I rzeczywiście w samą porę spojrzałem, bo nasza trasa T dobiegła w tym momencie końca. Dojechaliśmy do Kalisza. Podskoczyliśmy do centrum, żeby coś zjeść i kichnąć w oponki i ruszyliśmy ostatnie 150 km na chatę. Podsumowując króciutko pętlę zachodnią, przejechane trochę ponad 1200 km w 3 dni. Bardzo duża część tej trasy to po prostu asfalty, także to nie jest tak, że non-stop jedzie się zbyrami. Ja układam swoje trasy najczęściej tak, by zdecydowana większość była po zbyrach, niemniej tutaj również bawiłem się świetnie. Fragmenty z pierwszego dnia pętli zachodniej, które najbardziej zapadły mi w pamięć, to wielkie pola słoneczników, podjazd pod górkę w lesie na głębokim i mokrym piachu, dość długa prosta wzdłuż torów kolejowych z głębokim kopnym piachem, gładkie i równe jak stół szutry, pole z gladiatora, no i oczywiście ta żmudna przeprawa przez długie i mega gęste zarośla. Z drugiego dnia zdecydowanie najlepiej zapamiętałem przejazdy przez te głębokie doły wypełnione wodą, bardzo długi odcinek po głębokim piachu idący przez lasy i niestety to lekkie rozczarowanie, że niemal cały dół w okolicach Jeleniej Góry jest asfaltowy, a nie prowadzi przez jakieś fajne zbyry. Z trzeciego dnia to oczywiście zaskakujące i bardzo śliskie pola z gliny, gdzie gdy jest mokro trzeba mocno myśleć co się robi, bo motorek uślizguje się na wszystkie strony. No i nie sposób nie wspomnieć z uśmiechem tego super wodnego, piaszczystego odcinka przed Miliczem, gdzie co chwilę są głębokie kałuże na zmianę z piaseczkiem. Faktem jest, że większość z tych rzeczy nie dałaby tyle frajdy, gdybyśmy poczekali na lepszą pogodę i pojechali je na sucho. Także jeśli ktoś chwilkę już po zbyrach pojeździł i nie robi już wielkich oczu na widok odrobiny piasku czy błota, to zdecydowanie polecam śmigać te ścieżki na mokro. Co do maszyn, to absolutnie nie ma żadnego powodu, żeby nie jechać dużymi turystykami lub nie daj Boże porywać się na to rasowymi endurakami. Po tym, co można poczytać w internecie, też się rok temu już powoli zastanawialiśmy, czy czasem nie wziąć na to naszych rajdówek i teraz wiem, że byłaby to po prostu głupota roku. Szkoda opon, zdrowia, własnego komfortu i motogodzin, żeby katować enduraka do takiej turystyki. Na tej trasie w żadnym miejscu nie ma takiej potrzeby, co więcej niemal wszystkie piaski czy kałuże da się ominąć bokiem, jeśli tylko będziecie mieli taką potrzebę. KTM gotowy do trasy ma około 260 kg, także też spokojnie możecie jechać każdym dużym miśkiem. Tak jak wspominałem na początku, od nagrania tego materiału przejechaliśmy już wszystkie pozostałe części polskiej Trans-Euro Trail, więc w serii Tetowe opowieści zobaczycie cały komplet dookoła Polski. Oczywiście nie wszystko na raz i pod rząd, bo nie samym offroadem człowiek żyje. Będę to przeplatał z innymi treściami na kanale, bo materiałów jest tyle, że nie mam powoli już gdzie tego trzymać. Ustawcie sobie subskrypcje i powiadomienia, bo niebawem kolejne duże LPG z zarąbistymi fantami dla Was. Jak zawsze dzięki, że jesteście i do usłyszyska niebawem. Better to have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way. Yo, co to jest takie czarne i szybkie? Luczyn dosiada i zamyka szybkę. Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy, bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy. Wszystko zapięte, o, manetka w rękę. Prawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście. Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma. Polski Ghost Rider stary, to nie ściema.